Cześć, siemanko. No i dzisiaj, korzystając z okazji, że i tak mam tutaj to porozbierane wszystko, bo wymieniałem magistralę wodną, którą wymieniałem przy okazji rozrządu, a rozrząd wymieniam przy okazji magistrali, także wszystko razem się zgadza. Mam kupioną pompę wody i zestaw paska rozrządu. Obudowę mam ściągniętą już z tego względu, że wymieniałem tą magistralę. Jeśli ktoś by się chciał sugerować moją wymianą rozrządu, to proszę brać poprawkę na to. Z tego względu, że wymieniam rozrząd pierwszy raz w życiu. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Żeby dojść do tego etapu, to naprawdę nie ma dużo roboty. Odkręcamy tutaj obudowę filtra powietrza. Odłączamy wtyczkę od przepływomierza. Tutaj filtr powietrza jest wciśnięty w ten uchwyt, tam jest taka guma. Później odkręcamy śruby obudowy. Tutaj jest jedna, druga, trzecia, czwarta. Zresztą to widać. No i tutaj takie dwie większe są. Co dalej? Niektórzy ustawiają rozrząd na czuja. Koło odwałka rozrządu i koło odwału sobie znaczą. Tutaj widzę, że ktoś też już znaczył sobie. Tutaj jest punkcik, co na pewno będzie przeszkadzać. To odpinamy tutaj. To też jest kurde przyrzewiałe. Tutaj na razie dziura się nie robi. Ten element to pół biedy jest, bo on jest na górze i szybko się go wymienia. Potrzebuję się dostać do tej zaślepki. Czyli muszę jeszcze odkręcić tą rurkę tutaj, żeby to troszkę przesunąć. Jedna śrubka, druga. Tu przełożyłem to przez ten przewód. To odpiąłem, no i mam dostęp do tej zaślepki. Ale widzę, że dawno była nieruszana. Imbus 7 i jedziemy, ale nie wsadzimy tego klucza. No to inaczej w takim razie. Imbus 7, kluczyk 10 i jedziemy w takim razie. O kurde. O, ktoś tego chyba dawno nie ruszał. Ło, poszło. Ło. A już myślałem, że nie pójdzie. No i mamy ten koreczek, tą zaślepkę wyciągniętą. Mam taki chiński zestaw, no jak każdy. Ale kupiłem to na Temu, miałem jakiś rabacik i z tym rabacikiem zapłaciłem za to 4 dyszki. No, na Allegro jest troszkę droższe, także elegancko, a wygląda tak jak wszystko. Ale takie dosyć masywne to jest. O, i mamy tutaj takie rzeczy, to. I to, i to, i to, i to. Wszystko nie będzie potrzebne. Ten element wkładamy tutaj i przykręcamy to sobie. I mamy wkręconą tą blokadę. Niektórzy to robią na koniec, jak tam już wszystko pościągają. A że ja często lubię robić po swojemu, także założyłem ją najpierw. I teraz przekręcę wałkiem, w sumie wszystkim przekręcę, żeby silnik wykonał obrót jakiś, żeby mi się to zablokowało. Będzie słychać takie kliknięcie. I jedziemy. O, słyszeliście? Co teraz? Trzeba podeprzeć czymś silnik, żeby nie opadł, bo trzeba będzie odkręcić tą łapę. Nasadkę E14 i popuszczamy sobie te śrubki. O, dosyć mocno siedzą. To mamy odkręcone. Teraz jeszcze te. Tutaj są jeszcze 3 takie śruby. No i mamy odkręcone. O kurka. Jedna śrubka. Ok.
Okej, poszło. Wtedy się za szybko pośpieszyłem trochę. Koło zdjęte. Tutaj będzie lepszy dostęp z tej strony. Silnik podniosłem do góry, żeby wyciągnąć te śruby. Teraz naciągam tutaj ten napinacz i zrzucam ten pasek. Ruch. Tam jeszcze jedna śruba jest. Ja. No jest. Uszczerbiony. Uszczerbiło. No, i tak to wygląda tutaj. Tutaj widzę, że ktoś znaczek sobie zrobił. I tutaj jest taki boluszek. I tutaj wykręcamy tą śrubę chyba. Tak, odkręcamy tą śrubę. I jeśli rozrząd był dobrze ustawiony, to ta blokada nam powinna ładnie się ustawić. Ta blokada, tutaj ten musi wejść na tego bolczyka. I kurde, tutaj coś, o, i coś tutaj nie pasuje. Brakuje tak jakby półotworu, ale zaraz coś zobaczę. Teraz idealnie pasuje. Tutaj jest na blokadzie i tak samo na tej. Pasek już mam zblokowany. Teraz tak, na pasku są znaki. 3 kreski są. Jedna kreska idzie względem tego koła, druga względem tego i trzecia na wale. Tylko że, tak patrzę tutaj, ja tutaj tych kreseczek nie widzę. Chyba że mi się inaczej ustawiło koło. Ale to w sumie zaraz zweryfikujemy. Tamta śruba odkręcona, tutaj to też odkręcone. Co teraz? Odkręcamy, wymieniamy pompę, napinacz, no i rolkę. Ogólnie pasek ma 3 znaki. Tutaj się zgadza. Tutaj przestawiliśmy koło tak, żeby też się zgadzało. Bo ktoś tutaj miał inaczej ustawione, ale jak już się zgadzają, to niech się zgadzają wszystkie, a nie tylko 2. I tutaj jest trzecie. Tutaj widać tego bolca w blokadzie. No i tutaj pod tą blokadą jest kolejny znak na pasku. Później pokażę. Wyciągamy tą blokadę, demontujemy tamtą i kręcimy ze 2 razy pełny obrót silnikiem, żeby zobaczyć, czy nie koliduje nic. Teraz można sobie jeszcze zarzucić blokadę i zobaczyć, czy się zgadza. No i teraz wkręciłem tą jedną blokadę. Tutaj mamy na równo, tak jak mieliśmy. Teraz patrzymy tutaj. Ta wypustka jest gdzieś tu. Można założyć blokadę. Ja na razie to tylko tak przyłożę tutaj, bo tam się wkręca tą śrubę. Wszystko się zgadza, bo tutaj jest ta wypustka i tutaj jest ten otwór taki, co można jeszcze śrubę dokręcić sobie. Także wszystko się zgadza. Silnik zrobił 2 obroty i nic nie wybuchło.